Witajcie na moim kanale. Cześć, dzień dobry. W tym odcinku wycinanka wydawnictwa Ansfer serii Kartonowy Świat. Polski samolot pasażerski RWD-11 w skali oczywiście 1:33. Jest to wycinanka z roku 2020. Model samolotu RWD-11 z napisem Wola. Samolot ten był jakby bohaterem filmu Dziewczyna szuka miłości w latach międzywojennych. Jest tam bardzo ładnie pokazane wnętrze kabiny, także tu można się posilić tymi zdjęciami archiwalnymi. Można to sobie obejrzeć na YouTubie lub na jakimś innym kanale streamingowym. Jest on wyświetlany. Co mogę powiedzieć? Autorem tego opracowania jest Andrzej Maciejczak. Model wydaje mi się, że dość prosty do sklejenia. Tu jest stopień trudności zaznaczony jako 2. I tak na 6 arkuszach rozmieszczono części. Pierwsza strona, mamy tu właśnie pokazane, a wręcz rozrysowane elementy do podklejenia na karton, kilka rysunków. Ten model tutaj nie ma rozrysowanych jakoś rysunków konstrukcyjnych za dużo. Jest dość obszerny opis, który pomoże przy sklejaniu tego modelu. Rysunek kadłuba, tu mamy troszeczkę tak podobnie jak w okrętach się to dzieje. Cała konstrukcja oparta jest na głównej jednej wrędze plus wręgi środkowe. Zrobię tu zbliżenia, żeby to lepiej pokazać. Właśnie to jest rysunek kadłuba, jak należy tutaj go zmontować, złożyć, skleić. Dość ładnie to, przejrzyście mi się wydaje, wszystko pokazane. Konstrukcja przodu kadłuba łącznie z fotelami pilotów. Co tu mamy? O, właśnie gondola silnika. Tu widzę, że śmigła mogą być jakby obracane, ponieważ tutaj takim zastosowano oś plus korek jako takie zabezpieczenie, żeby nam to nie wypadło. Rozrysowane tu jest część centralna skrzydła, stery, koleń główna. Tu koła mamy, rura wydechowa. I tak to się przedstawia. I tak, jak mówiłem, na 6 arkuszach te części się znajdują. Środek całej wycinanki, o przepraszam, jeszcze nie. Tu mamy kadłub, model koloru srebrnego, ładny druk, kolor srebra bardzo ładny, nie jakaś szarość, tylko właśnie się to troszeczkę mieni. Taka czerwona strzała, czerwone znaki rejestracyjne, Sierra Papa Alpha Sierra X-Ray i czarny napis Wola. Taką nazwę nosił właśnie ten samolot w tym filmie. Tak wyglądają segmenty kadłuba. To jest właśnie ten kolor srebra, znaki. Postaram się to obrócić w ten sposób, o tak. I tu widzimy właśnie część środkowa kadłuba, ten jakby największy element. Zostają okna do wycięcia, jeżeli robimy kabinę jako otwartą. Tu jest element właśnie tej części kabiny pilotów, napis Wola. Łączniki segmentów, właśnie ta część 2P w kolorze też srebrnym, także jeżeli tutaj jakieś niedociągłości, to
nic nie będzie nam tu prześwitywać. Oczywiście musimy wszystkie krawędzie, jeżeli wycinamy, to retuszować kolorem też takim jak jest na wycinance. Unikniemy tutaj tak zwanych tych białych plamek, białych takich wręg, które widać później to na wycinankach. I tu mamy skrzydła z wyciętymi lotkami, które występują jako osobny element. Tu możemy sobie właśnie zrobić te elementy tak bardziej realistycznie, aby to wyglądało. Tu mam pewne zastrzeżenie, można było to podobnie postąpić ze staczetnikami poziomymi i pionowymi. Mogły być te stery też zrobione jako osobny element. No ale tu może bardziej doświadczony modelarz sobie z tym poradzić i po prostu je tu jakby wyciąć i zrobić jako element taki dodatkowo. Tu z tym modelarz może sobie poradzić i bardziej uatrakcyjnić wygląd tego, wycinając sobie po prostu te elementy sterowe. Tu mamy części stateczników i tu właśnie, jak wspominałem, można było te elementy zrobić jako elementy wycięte, osobny element, który wklejamy podczas montażu. Bardziej to realistycznie wygląda. Coś takiego mamy tu w skrzydłach i tak się właśnie przedstawiają skrzydła. Część 31A, czyli łącznik taki, taka owiewka, łącznik kadłub skrzydło, zapewne to jest ten element. Takie kreseczki pokazują, jak należy tu ten element tak wyprofilować. Znaki rejestracyjne na skrzydłach czarne. Napis RWD na sterze kierunku czarny. Tym bardziej, że mamy tu dodany zapas koloru, możemy to wykorzystać. Na tej stronie właśnie mamy części kabiny, fotele kabiny pasażerskiej, gondole silnikowe. Tu są zegary rozrysowane, dlatego że ten akurat model samolotu, tak się wyrażę, miał niektóre zegary miał umieszczone jakby na zewnątrz, czyli tu na gondolach silnika były umieszczone zegary pokazujące jakieś właściwości silnika, także tego nie miał pilot w kabinie, natomiast mógł przez okno zerkać sobie na parametry silnika. Papier ładny, biały. Tu mamy wręgi, właśnie wręga wzdłużnica tak zwana, główna kadłuba. Mamy wnętrze kabiny i w tą wzdłużnicę wstawiamy wręgi kadłuba. Wręgi kadłuba, na których właśnie jest tu zaznaczona tablica przyrządów. Możemy to w takiej formie jakby przestrzennej zrobić z oszkleniem. Dodatkowa ta część. Modelarze, którzy to robili, na pewno wiedzą, jak takie rzeczy się robi, jak to później bardziej wizualnie ładnie wygląda. Wręgi przedziału kabinowego. I ta właśnie wręga główna kadłuba, czyli tak zwana wzdłużnica, tak jest nawet opisana. Podłoga kabiny pilotów, część K1. Gwiazdki opowiadają, że należy te elementy podkleić na karton odpowiedniej grubości, czyli ilość gwiazdek zawsze oznacza nam grubość. Tu jest zawsze to w legendzie opisane,
jaki odpowiedni, ile gwiazdek odpowiada grubości wręgi. Co tu muszę dodać? Nie ma jakby wnętrza tej kabiny od wewnątrz, tak jakby musimy pomalować sobie ten wewnętrzny arkusz kabiny na kolor taki błękitny, tak jak mamy tu te wręgi, pokolorować. Będzie to widać przez szybkę, jeżeli tutaj będziemy robili odsłoniętą kabinę, tak zwaną z wnętrzem. Natomiast no, tego tu projektant nie przewidział, żeby mieć osobny element wnętrza kabiny. Po prostu musimy sobie tu od środka pomalować element kadłuba, który będzie w tym miejscu przychodził. Podejrzewam, że będzie to ten element główny, środkowy, troszeczkę tutaj, no właśnie, i ten element będziemy musieli od środka pomalować na błękitno. Nie ma tu druku z lewego, powinno na przykład być tu z tej strony ten element z lewym drukiem zrobiony i to by załatwiło sprawę, ale myślę, że modelarz sobie z tym poradzi. No i tu jest ta strona jeszcze z dodatkowe 3 rzuty, 3 rysunki samolotu, bo raczej to nie jest nic do modelu, nie ma tu oznaczeń części, numeracji tej części, skala liniowa i tu jest właśnie ten rysunek końcowy. I strona okładki, ładna kolekcja. Myślę, że to by był dość ładny modelik, zwłaszcza jeżeli ktoś wcześniej już budował jakieś modele z biura RWD i ma to w swojej kolekcji. Dość prosty, a zarazem ładnie wyglądający modelik. No, na dzisiaj byśmy powiedzieli, że awionetki samolotu dyspozycyjnego. W tamtym okresie już nazywano to samolotem pasażerskim. Na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobał, paluszek do góry, subskrybujcie. Będzie więcej filmików z kartonówkami na moim kanale. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Cześć.